Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Poniedziałek, godzina 7:48. O, jestem spóźniony do pracy. Nie no, od rana już trochę zacząłem organizować. Jak wiecie, wczoraj naprawiłem z żoną rurę, która doprowadza wodę do domu. I teraz ciśnienie jest wstrzymane. Można sobie podpiąć myjkę wysokosieniową. Umyjemy niektóre stojaki, które tutaj stały w środku, są zakurzone. Może nawet je polakierujemy, żeby tymczasowo je wykorzystać, żeby zacząć tutaj trochę przeorganizować to wszystko. Dzisiaj też sypialnia będzie w dużej części skończona. Także będzie tutaj można część rzeczy przenieść. I bo to trzeba rozebrać, trzeba ścianę z drugiej strony zabezpieczyć, przygotować pod położenie nowego tej bambusowej plecionki tego. Pojedziemy też dzisiaj po drewno do wujka. To drewno było używane do robienia szalunków, podtrzymywania i takich innych rzeczy tam przy tym domu, które murują. Ale to jest dobre drewno, będę musiał tylko oczyścić i można je wykorzystać. To jest mahoń, jest na miejscu. Także zajmie to trochę więcej czasu, bo to nie jest drewno, że jadę do sklepu, ubiorę gotowy element i gotowy do montażu. Będę musiał trochę czasu nad tym spędzić. No ale zrobimy to, czas jest. Na ten moment wezmę się za polakierowanie belek od sufitu. Myślę nad tym i prawdopodobnie pójdę w tym kierunku, bo jak widzicie, są tylko belki, które trzymają piętro, a tutaj są sufitem i nie ma żadnej kontrłaty. To, co trzyma je razem, usztywnia konstrukcję, no to jest podłoga na drugim piętrze, która jest przybita. Myślę nad tym, żeby założyć tutaj kontrałaty w drugą stronę i do tego kręcić płyty na sufit. To wzmocni po prostu konstrukcję, uzyska więcej sztywności, a poza tym, jeżeli są jakieś różnice na tych belkach, one są nieznaczne, wczoraj laserem sprawdzałem, to się wyrówna na kontrłacie właśnie. Więc tu kontrłaty też muszę zrobić z tych desek, które tutaj są. Zamontujemy ostatnie płyty, zaczniemy też tą ścianę. Tutaj zamontujemy jedną płytę w narożniku, potem posprzątamy ten pokój. Będzie tutaj można już wstawić część rzeczy, bo trzeba po prostu kontynuować. Trzeba zaplanować i kontynuować. Kolejny pieniek wczoraj ścieliśmy trochę papai, męskich papai, które nie dają owoców. Tam z tej działki obok, bo to ciocia powiedziała, że można je wyciąć. Jeszcze leżą niektóre. Tutaj leżą pięknie od papai, a tutaj były palone liście przy kolejnym korzeniu. Ściąłem jeden machoń. Chyba to jest machoń, tak wygląda. Ten pieniek też jest do wypalenia. Bo plan jest taki, że jeżeli tutaj niebawem, bo zrobimy to niebawem, że sprawdź jak to będzie działało. Wstawić to w Google, że dive stop i tak dalej, postawi się szyld. Będzie tutaj wjazd do nas. Tu mogą być raz, dwa ewentualnie miejsca parkingowe, jakby chcieli przyjechać sobie po podwórkowie. Tutaj gdzie stoi samochód, mamy jedno miejsce parkingowe tutaj na wprost. Jak się wypali ten pieniek, 1, 2. 5 samochodów na luzie już by mogło tutaj parkować, tylko trzeba wypalić pięki, trzeba trochę to zorganizować i poczyścić. Tutaj jest moje miejsce do zawracania. Jak chcę wyjeżdżać przodem, to ten pieniek też powinien wypalić. Widać, że to jest wyjeżdżone. Tutaj się obracam i wyjeżdżam. Czyli ten pieniek też do wypalenia. No mam tu jakąś wizję już powoli. Jak widzicie, kolejny pieniek znika. Zostało tutaj delikatnie co dosłownie korzenie. Także bierzemy się za pracę. Dzisiaj będzie kolejny owocny dzień na budowie. Żona już to, co lubi najbardziej, czyli żona ma jakiś problem techniczny. Zaraz jej to postaram się naprawić. Dobrze, dzień dobry, zaczynamy dzień. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, bo ja śpię, a tam dochodzi 10-15 subskrypcji. Za wszystkie lajki, komentarze i zapraszam do oglądania. Kolejny dzień, kiedy trochę jak się krzątam, trochę tu, trochę tam i nie robiłem tak dużo filmików, jeżeli chodzi o pracę. W chwili obecnej pociąłem te stare deski z podłogi mahoniowe, polakierowałem je, przyciąłem na wymiar i z tego robię kontrłaty. Przybijam je obecnie do sufitu. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tego, na to też będzie ta płyta cementowo-włóknowa. Teraz jest tutaj nabita
Jedna taka listwa. 85 kg na 3 belkach. Także udźwig jest właściwy, sufit na głowę nikomu nie spadnie. I teraz podokładam więcej tych łat w odstępie co 30 cm do tej krawędzi, tutaj, odtąd tam, i na to będą szły nasze płyty, jeżeli chodzi o sufit. Tak się to zrobi. Powiedziałem, dodatkowo usztywnij to całą konstrukcję, bo no tutaj buduje się inaczej. No ten dom jest zbudowany inaczej niż to, do czego ja przywykłem w Norwegii. Teraz już jest ściana zapnięta, to już wam nie pokażę, o co chodzi, no ale wiadomo, w Norwegii też działają inne siły na budynki, no bo tam spadnie ci śniegu pół metra, metr śniegu i jest to naprężenie po prostu od dachu. W Norwegii montuje się dodatkowo na drewnianej konstrukcji stalowe elementy, wycina się w belce ząb na tą metalowy profil, on jest w kształcie litery T, i montuje się skosy, żeby usztywnić całą konstrukcję. Tutaj takich rzeczy nie znalazłem. Na dachu tak samo nie, a na dachu też się to w Norwegii montuje. Myślę, że nie będę tutaj nic z takich rzeczy dodawał na zewnątrz, jak ściągniemy fasadę, bo wydaje mi się, że cała konstrukcja i tak złapie wiele więcej sztywności przez to, co my po prostu robimy. Kontynuuję z pierwszą częścią sufitu, a za jakiś czas udamy się do miasta, udamy się do sklepu. O, kotek sobie cały dzień chodzi. No i proszę Państwa, zabrakło mi jednej kątłaty zalakierowanej, ale już są pocięte, już sną na drugą stronę. Dostawiona płyta. Kupię nowe przewody, za chwilę jedziemy do sklepu. Muszę dokupić kilka rzeczy i kontynuujemy. Jeszcze dzisiaj, myślę, policzę tą ścianę, pojadę do wujka po drewno i zacznę szykować drewno, bo trzeba je najpierw oheblować i zaimpregnować i polakierować, że już z gotowych elementów będę to po prostu składał, jeżeli będzie trzeba, a nie dopiero jak zbuduję ramę. Także dzisiaj do wieczora powinien być tu spory progres, powinno być już tutaj posprzątane i zaczniemy trochę organizować swoje rzeczy z jadalni. Żona w międzyczasie zajęła się tymi drewnianymi stojakami. Jeden jest polakierowany, drugi czeka na lakierowanie, żeby powierzchnia była łatwiejsza do oczyszczenia i żeby też można było z tego korzystać. To na przykład było z kuchni, ale to było brudne, tu myliśmy myjką cieniową i będzie też polakierowane. Także na ten moment tutaj też się przeorganizuje. Z tych drzwi z tyłu nie korzystamy, tam się wstawi jeden stojak, tam będą stały różne narzędzia, pierdoły, żeby można było zacząć tutaj uzyskiwać trochę więcej przestrzeni i trochę to organizować, no bo sami widzicie, jak to wygląda w chwili obecnej, ale za chwilę będzie wyglądało po prostu lepiej. Jedziemy do miasta, kupi się jakąś przekąskę tak samo i wracamy do pracy. No i żona potrzebuje coś wydrukować do banku, jakiś kwitek, do tego filipińskiego banku. Macie tu fotografa ze zdjęciami do dokumentów i drukowanie. A taki punkt, kiedyś w Polsce były popularne, a teraz już chyba nie są takie popularne. Chociaż nie wiem, dawno nie byłem. Dawno nie się drukowałem w Polsce. Troszeczkę posprzątane, tylko omiecione. Tutaj, tak jak mówiłem, zabrakło kawałka, ale już są kolejne, które zdążyły wysnąć z suszarni na zewnątrz. I teraz zamontuję tą stronę i mogę się brać za sufit, za płyty na suficie. Mam złączki, jak one się nazywają? Wago. Nie jestem elektrykiem. Gdzieś są. Potem wam pokażę. Wydaje mi się, że one się Wago nazywają fachowo. Do kabli, a nie tak na izolację. Kupiliśmy trochę kabla, 10 metrów. Bo, tak jak mówiłem, część kabli na pewno będzie wymieniana. Część kabli będzie schowana gdzieś, żeby nie było ich za wiele, ale niektóre, tak jak włącznik światła, będą szły po płycie, po ścianie. Ten w suficie będzie schowany od światła. Tego też schowamy.
Więc tutaj de facto będzie szedł ten jeden kabel. Z kolei tutaj ze ściany wychodzi kolejny przewód, to jest przewód zasilający do gniazdka. Ale to z nim będziemy myśleli potem, jak zajmiemy się tą ścianą. Także biorę się za sufit po drugiej stronie sypialni i jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, pojawią się tu płyty. W sklepie generalnie nie mają piany. Takiej piany jak my znamy, którą się uszczelnia okna. No ale może w sumie to nie dziwne, bo u nich... Nie wiem, muszę sprawdzić w internecie, czym oni wypełniają otwory dookoła okna. No bo to piana, no... Tutaj nie ma ucieczki ciepła z chaty w zimę. Jedyne co to ci zimno od klimatyzacji może uciekać na zewnątrz. Także nie ma piany w sklepie tam, gdzie byliśmy. Ale coś wymyślę albo znajdę w innym sklepie. Albo tak jak po staremu w Polsce, napcha się gazet i tyle. Albo po prostu wystarczy to okleić taśmą, tak jak się w Norwegii. W Polsce też pamiętam, już to robiłem, że się taśmą oklejało okna, szczególnie jak były wtedy jeszcze dofinansowania do domów pasywnych, to było bardzo dawno temu, nie wiem czy dalej są. To musiałeś wybudować dom, zamontować okna i potem przychodzili, musieli napalić w piecu i tam do temperatury chyba 19 stopni czy 20 i wychodził jakiś tam pan z urzędu czy skądś tam z kamerą termalną na zewnątrz i sprawdzał, czy nie masz strat ciepła przy oknach, przy drzwiach balkonowych i tak dalej. I to był ten moment, kiedy zaczęło się stosować różnego rodzaju taśmy do okien w Polsce, z tego co pamiętam. W Norwegii też jest to standardem, że idzie taśma od środka, piana i od zewnątrz taśma, żeby też zamknąć pianę od promieni UV, od powietrza. Po prostu piana nie będzie kruszeć, dłużej wytrzyma w takim oknie, które jest zataśmowane, czyli na dobrą sprawę mogę tutaj nakleić tasiemkę, żeby zamknąć ten otwór dookoła okna, a potem myśleć co dalej i wypełnić go z zewnątrz po prostu, jak już będę miał czym to zrobić. Dobra, biorę się za ten sufit, bo chciałbym mieć dzisiaj no co najmniej 2 płyty tutaj powieszone. Bo z tym kawałkiem ostatnim to pewnie się wstrzymamy do momentu, aż ta ściana będzie i wtedy się normalnie na wymiar ją dotknie. Bo teraz też mógłbym do ściany, tylko nie wiem do końca, czy ta ściana stoi prosto jak z nią jest, więc lepiej po prostu założyć jedną płytę od tej strony i wstrzymać się chwilę z resztą płyt. Jak zrobię ten sufit, to myślę, że pojedziemy do wujka, pomierzę tą ścianę, pojedziemy do wujka, złapiemy to drewno i zacznę je obrabiać i szykować do wykorzystania, żebym mógł ewentualnie z tego drewna robić nową ścianę, wykorzystywać je gdzieś w konstrukcji. Trzeba je najpierw wyheblować, wygładzić krawędzie, potem zaimpregnować 3-krotnie, potem polakierować i dopiero wtedy będziemy mieli gotowe elementy do użytku. Ale na dobrą sprawę już by się tutaj można było poodkurzać i spać. Jeszcze jakby się okna zataśmowało, to już byś tu przyjemnie spał, jak te 2 płyty na suficie będą. No ale to zobaczymy, jak zaczniemy się potem organizować, która będzie godzina, jak zaczniemy sprzątać ten salon, jak ułożymy jakiś plan w głowie, co gdzie idzie, bo mam 3 wielkie pudła z narzędziami z Norwegii, ciuchów mamy sporo, innych rzeczy, także zobaczymy. Będziemy docinać płytę na sufit. Zobaczymy, czy będzie pasowała. Może za chwilę pojawi się sufit. Ale to zobaczymy za chwilę. Ernest jest nienacka z oparka, nie filmuje.
Wszystko mocno, jak ja mówię. Idziemy ciąć płytę. I tak to, proszę Państwa, będzie wyglądało finalnie, mniej więcej. Malowane płyty na ścianach, olistwowane okna, elementy zaolejowane, drewniane, które wystają, belki podtrzymujące. Tutaj też się da listwę. Trzeba tutaj dołożyć płytę. Ale kończę na dzisiaj. Jest po 4:00. Chyba idziemy posnorklować sobie z żoną. Może coś nagram, a może nie. Zobaczymy. Ernestin udaje, że tonie i sprawdza, czy Rosie rzucić na pomoc, ale chyba nie bardzo. Stoi na brzegu. Tulpi jeszcze dalej. No, także tak. To jest życie. Jak po pracy. Zamiast siedzieć na kanapie w Norwegii po zimno i oglądać Netflixa, to można sobie wejść do morza, gdzie woda zawsze ma te 25 stopni minimum i odpocząć sobie po pracy. Chociaż dzisiaj, przez to, że jest przypływ duży, to jest mętna woda. Mętna woda jest tutaj przy brzegu i nie da się, myślę, nic fajnego dzisiaj nagrać, żeby była ładna widoczność. Ale to innym razem. Innym razem. Czasu mamy w bród. Czasu mamy w bród. No, zaraz słońce będzie zachodziło. Co tam, Tul? O, biali turyści w Lazy Beach Club. The Whites. Albo właściciele niektórych domków, kto wie. Kurczak chciał do domu wejść, Tulfi go pogonił.
Wiecie co? Muszę o tym wspomnieć. Tak jak ta osoba prosiła, nie będę o tym wspominał, zmieniaj nazwiska, ale ta osoba dobrze wie, o kim ja mówię. Otóż od kiedy pojawił się kot w naszym życiu, ktoś się deklarował, że z przyjemnością wykona jakiś niewielki przelew na weterynarza, żeby nie było to dla nas dodatkowe obciążenie, skoro bierzemy sobie tego kotka. No i nie każdy bohater nosi pelerynę, bo faktycznie słowo rzucone w eter czynem się stało i bezpośrednio przez Facebooka dogadaliśmy się i ta osoba wysłała wsparcie, za co serdecznie dziękujemy. Oczywiście wiecie, to nie jest tak, że jak działają niektóre fundacje w Polsce, że my wzięliśmy tego kota, żeby dostać te parę groszy, bo i tak na tego weterynarza byśmy mieli, ale takie wsparcie jest zawsze po prostu miłe. Tym bardziej, że mam ogromny problem z YouTube'em. Kwalifikuję się już do AdSense'a. Czysto teoretycznie mógłbym z samej produkcji, z samego udostępniania moich filmów mieć te kilka dolarów dziennie, ale mam jakiś problem z AdSense'em, żeby to zrobić, żeby YouTube zaczął po prostu mi naliczać środki. A to będą jakieś tam drobne, właśnie na jakieś takie drobne rzeczy, na jakieś wkręty, na głupotki. To będą pieniądze na głupotki. Niemniej jednak no, kilka osób do mnie pisało przez Facebooka. Jedna się zdecydowała. Był to bezpośredni przelew. Ale jeżeli ktokolwiek chciałby nas wesprzeć na dowolny cel, może to być paczka wkrętów, może to być, nie wiem, na kawę, może to być na karmę dla zwierzaków, może być to po prostu dedykowane wsparcie, na to sobie tam życzycie, to w deskrypcji pod filmem jest link do portalu, na którym możecie postawić tą przysłowiową kawę, tak się to nazywa. Tam nie trzeba zakładać konta, żeby tą kawę postawić. I jeszcze tego nie ma, ale w wolnej chwili pracuję nad tym. Nie mogę powiedzieć, że pracuję nad tym, no ale robię to powoli ogarniamy Patronite'a, tak się to nazywa, czyli ten portal, gdzie możesz zostać po prostu patronem naszego kanału, naszego życia między innymi, bo to pokazuje na naszym kanale. I też robię oddzielną grupę na Facebooku dla patronów, gdzie po prostu będziemy w stałym kontakcie. Osoby wspierające będą miały z tego jakieś dodatkowe benefity, tak jak mówiłem, coś z Filipin będę pewnie wysyłał takim osobom. Będziemy mieli możliwość porozmawiać też bezpośrednio, sam na sam, na jakieś wideo rozmowie. Będziemy mieli możliwość porozmawiać na różne tematy, bo też już się do mnie odzywał jeden z subskrybentów. Pozdrawiam, Marku, który też zamierza się budować w drewnie na Filipinach i też już sobie chwilę porozmawialiśmy na kamerce. Także na pewno wszystkie osoby, które będą nas wspierały, będą miały z tego jakieś dodatkowe profity i na pewno taka opcja się po prostu pojawi. Mnie to nic nie kosztuje, żeby to założyć. Osoba, jeżeli jest jakaś chętna, żeby nas czymś wesprzeć, to jak najbardziej zapraszam. Jeżeli nie, to nie i też się nic nie dzieje, bo tu nie będzie takich odcinków, że jakaś drama, że bo coś tam się stało, to się popsuło i musicie mnie wesprzeć, bla bla bla. Nie, tak to nie będzie. To będzie jakieś takie dodatkowe po prostu wsparcie, które ewentualnie może nam pomóc pewne rzeczy zrobić jeszcze lepiej. Chociaż budżet na remont przewidziany jest wysoki, można by było wybudować nowy budynek. Jeszcze szybciej może? Nie wiem. Sami zobaczycie, co się będzie po prostu działo, bo macie okazję oglądać to na co dzień. Więc jeszcze raz serdeczne podziękowania dla tej tajemniczej osoby, która się zdeklarowała w komentarzach i dotrzymała słowa. Naprawdę
Naprawdę doceniam i szanuję ludzi, którzy nie rzucają słów na wiatr, tylko... Bo łatwo, wiecie, łatwo jest coś napisać w internecie, ale dociągnąć sprawę do końca, jak coś się powiedziało, to naprawdę po prostu szacunek. Serdecznie dzięki. A całej reszcie dziękuję za wszystkie udostępnianie mojego kanału, moich filmów, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach.